ale wkurza mnie to oczekiwanie na tą wizę libijską. To troszkę mogę porównać z takimi kropówkami. Ten bunkier będzie wspaniałym miejscem, żeby zdjąć kalesony, ale też wspaniałym miejscem, żeby opowiedzieć wam nieco o kampanii północnoafrykańskiej. Powiem wam, że bytowanie w tym pokoju napawa mnie początkami depresji. Naprawdę. Jeżeli żyjecie w miejscu, wyłączyłem światło, żyjecie w miejscu podobnym do tego, to spróbujcie to za wszelką cenę zmienić. Jak mi tylko ktoś coś ukradnie, to łeb ukręcę. Dogadałem już z całym szefem, że zostaje jeszcze na nockę. On ucieszony. No bo już 3 nocki u niego zostaje, no to ucieszony. Ale słuchajcie, powiem wam, że miejsce, w którym się jest, determinuje to, jak się czujemy. Czekaj, wyprzedzę tutaj koleżkę. Ogólnie powiem wam szczerze, że wkurza mnie trochę oczekiwanie na tą... Co tam jakieś krzyki, nie krzyki. Dobra, mniejsza, protesty jakieś pewnie religijne, ale wkurza mnie to oczekiwanie na tą wizę libijską. W takiej pełnej niepewności jestem. Nie wiem, w ogóle jest to ten system tak dziwnie zrobiony, a biorąc pod uwagę, że jest Libia wschodnia i zachodnia, ogólnie są 2 rządy i w sumie jako ciekawostkę są 2 wizy. Wschodniej Libii, zachodniej Libii, w sensie oni wydają tak jakby te wizy, jeden rząd i drugi rząd. To jest pomieszane. I teraz nie pamiętam, który rząd wprowadził tą e-wizę. No i to oczywiście niedopracowane, moi drodzy. No i możecie się pocałować, że tak powiem, w dupę z tą wizą. Ja też mogę się pocałować głęboko w dupę. No i siłą rzeczy taka sytuacja, no. Aktywowałem już trochę znajomości, no i są w sumie 2 opcje. Daję sobie czas dzisiaj do wieczora i jeżeli nic nie ruszy, jeżeli ruszy i dostanę tą wizę po ponad tygodniu, no to pojadę do Libii. Jak nie dostanę jej dzisiaj, no to opcja A. Albo lecę gdzieś dziś bądź jutro w głąb Afryki, gdzie jest cieplej. Opcja B. Wracam do Polski, regeneruję się i po jakimś czasie sobie dalej wracam w podróż. Przyznam szczerze, że chyba nigdy nie byłem tak przewlekle chory, przemęczony i w sensie mam taki spadek w ogóle, powiem wam, energetyczny, bo ta choroba normalnie mocno wyciąga życie. A teraz się udajemy na małą wioseczkę Sadi, coś tam i muszę znaleźć transport tam, więc lecimy w tym kierunku. Ponoć tutaj jest w ogóle jakiś autobusik, którym można sobie tam dojechać spokojnie na tą wioseczkę, więc spoko. Proszę pamiętać, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej, bo to jest paliwo dla sandałów. Moi drodzy, katedra świętego Wincentego, spuścizna jeszcze, że tak powiem, po Francuzach. I jako ciekawostkę dodaję, tutaj, jak możecie się domyślić, grupa wyznawców katolicyzmu, chrześcijan jest niewielka. Zatem katedra wykorzystywana jest również do wydarzeń kulturowych, takich jak koncerty, czy wystawy na przykład, czy wystawy obrazów. Idziemy po takim jednym z główniejszych deptaków tutaj, a tutaj mamy hotel ukończony w 1984 roku, zawiewa modernizmem. Proszę zobaczyć, jaka symetria, jaka surowość. Ile ludzi dzisiaj? Wczoraj tak nie było. Jeżeli chodzi o jedzenie, to powiem wam, że już nie mogę jeść w ogóle kuskusu, nie mogę jeść frytek, spaghetti,
Po prostu już mnie to wręcz obrzydza. A gorszych frytek niż w Tunezji to chyba w życiu nie jadłem. Wszędzie podają frytki. Bardzo często te frytki są zimne, więc siłą rzeczy po prostu normalnie takie obrzydzenie fest. Tunezyjczycy, tak jak Algierczycy, kochają, uwielbiają kawę. Ale trzeba zaznaczyć, że tutaj już napić się takiego czarnego wywaru z ekspresu będzie to kosztowniejsze niż w takiej Algierii. Tunezyjska wieża zegarowa sugeruje, że jesteśmy w idealnym miejscu o idealnym czasie. Jeszcze 12 nie ma, chociaż już dochodzi 12. Są 3 kraje, które walczą ze sobą o wpływy w turystyce. Rzecz jasna, Tunezja, która jest niewielkim krajem, ale ma ogromny potencjał. Niemniej jednak nie może konkurować zbytnio z Egiptem, który swoją wielkością, popularnością już od lat 80., między innymi w Polsce, przebija Tunezję. Ale jest jeszcze jeden kraj, moi drodzy, i pewnie znacie jego nazwę, a mianowicie chodzi tutaj o Maroko. Maroko w 2024 roku, moi drodzy, rozwaliło system. Przyjęło, nie pamiętam, 17 milionów turystów? Coś takiego chyba. W ogóle przebijając Egipt. I powiem wam, że jestem srogo zszokowany, jak mocno rząd Maroka zaczął łożyć na rozwój turystyki, widząc w tym ogromny potencjał dla lokalnej ludności. W sumie dobry krok. Algieria, Libia wciąż zostają bardzo, bardzo daleko w tyle. Na ulicach Tunezji to dawno nie widziałem łady. To jest 4x4 napęd. Taka relatywnie nowa łada. Bo tak to się nie rzuca w oczy. Przeważnie to, zobaczcie, takie auta jak tutaj widzicie, niemieckie, francuskie. Jakiś tam Japończyk się trafi. Ojejku, jak tu teraz przejść? Pan z busa mówi do mnie: ja ci, przyjacielu, pokażę drogę. Ja ci pokażę drogę, prosta droga. Tam masz pociąg, to tam sobie tylko podejdź i będzie idealnie. Mówię: elegancko. Ale zwróćcie uwagę na street art. No jak już jesteśmy, to też muszę wam, moi drodzy, pokazać co nieco. Tunezja ewidentnie pokazuje, że brata się z Palestyną. Dziecko, czołg, brutalność wojny. Tutaj prawdopodobnie jacyś przywódcy, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć, kto to. Nie kojarzę. A tutaj proszę zobaczyć coś takiego. Dobra, idziemy. Nie ma co zwlekać. Śniadanie, herbatka i croissant. Pulpet, co ty się kręcisz tutaj? Ojejku, jaki maślany. Dawno takiego nie jadłem, ty. A kubeł herbaty? Konkretny. Herbata weszła, bułka słodka weszła, a teraz możemy jechać pociągiem. Tu jest taka stacja, a za kilka dinarów można sobie kupić bilet i można lecieć. Grubsza sprawa. Ja tutaj jako szef na przodzie siedzę. Stoję. Oni we trzech ty z przodu tam ładują. Ale komedia, ty. Pobadaj na to. Słuchajcie, sytuacja taka, że ziomek w kasie sprzedał mi bilet 5 razy drożej niż normalnie kosztuje. I tutaj będzie, tutaj burda już będzie dla tego ziomka w kasie, że oszukał, ale tak na perfidniaka. Tu kolega mi mówi, że nie można drogi kręcić, bo ogólnie będzie w papę i mandat. Kurczę, no nie przesadzajmy.
Ciekawe, czy dobry. Ty, normalnie dobry pomarańcz. Zobaczcie na to. Normalnie elegancki, ty, biorę w Kielnie. Dobra, zjemy później. Minęliśmy taką miejscowość historyczną, która nazywa się Kartagina. Tam jest trochę takich archeologicznych stanowisk. Kartagina została założona niegdyś przez Fenicjan, czyli szczychy handlu, którzy też bardzo dobrze czuli się na wodzie, na oceanach i na morzach. Założyli to w 814 wieku przed naszą erą. No i niestety zostali zniszczeni przez Rzymian podczas III wojny punickiej. Tak jest. Ale my idziemy gdzie indziej. My jesteśmy w charakterystycznym miejscu nieopodal Tunisu, w Sidi Bou Said, który charakteryzuje się takimi, powiedziałbym, kolorystycznie nawiązującymi do Grecji budowlami, w sensie elewacjami biało-niebieskimi. Ja jeszcze kupię wodę tylko, żeby nie wyschnąć, że tak powiem, i kontynuujemy. Szanowni Państwo, wchodzimy do wioseczki, która nazwę swą zawdzięcza świętemu Abu Saido ibn Khalefa. Mieszkał tutaj w XIII wieku i od tamtego czasu to miejsce zaczęło nabierać charakteru kulturowo-religijnego. Zobaczcie, jest środek tygodnia, a jak wielu lokalnych, ale nie tylko lokalnych, również zagranicznych turystów. Głównie kafejki, głównie miejsca z rękodziełem, chociaż czasami ciężko mi odróżnić w tych miejscach, czy to rękodzieło faktycznie, czy może najzwyczajniej w świecie produkcja seryjna, bądź rzeczy przywiezione po prostu z Chin. Niewątpliwie w arabskiej kulturze ceramika. Ceramika, jestem, jak wiecie, stali widzowie na kanale wiedzą, że jestem ogromnym fanem ceramiki i w przyszłości, jak to mówią w islamie, inshallah, chciałbym mieć bardzo dużo ceramicznych takich wstawek, salam alejkum, wstawek właśnie w swoim domu. Tutaj wejdźmy do miejscóweczki, gdzie koleżka coś sprzedaje, różne rzeczy. Łapeczki Fatimy, naparstki różne. Zobaczcie, jakie talerze. Nie, oni tutaj robią to ręcznie sami, bo to widać, że żmudna robota. Piękne tace. Kuskus, tu na kuskus, tu na kuskus, tu na kuskus. Uznajmy, że będziemy nazywać to miasto Sidi, tak żeby było łatwiej zapamiętać. Miasto dziś artystów i lokalnych cieśli, że tak powiem. Ale dla mnie osobiście to troszkę mogę porównać z takimi kropówkami. Salam alejkum. Z kropówkami, szanowni państwo. Co to za pierdziawka, ty? Zobaczcie, nawet tatuaż można sobie zrobić. Proszę. Ale piękny obraz. Podoba wam się? Moje kolory, moi drodzy. Tutaj wyroby skórzane. Czasami mogę powiedzieć wam, że tak między nami, że dziwnie się czuję w takich turystycznych miejscach, takich, w których jest bardzo dużo turystów i najzwyczajniej w świecie. A piękne, no. Jakoś nieswojo się czuję. Pan mówi best price for you. I wtedy przypomina mi się Maroko i ten klimat w tych wszystkich Medinach, zaułkach. Zobaczcie, to jest fajne. To jest nie fajne, tylko to jest ciekawe. Proszę, ja was tutaj podejdę. Zaraz pewnie jakiś szefu wyjdzie. To są dywaniki. Proszę, tak tutaj z wełny wielbłądziej. Twarde, wytrzymałe. To jest na poduszkę pewnie. No, to jest na poduszkę. Tutaj są te chodniczki. Twardy, wytrzymały, nieprzyjemny w sumie w dotyku. Ale po co komu przyjemność, jak wytrzymały? Wytrzyma nie jedną dekadę. Zobaczcie, jakie obrazy. Nawiązujące do Biblii, rzecz jasna. Powiem wam, że podobają mi się.
Ojejku, ja czasami mam takie chęci, żeby po prostu brać takie rzeczy, kupować i wieszać sobie na chacie. Ale Hania do mnie ostatnio mówi tak. Prosto i w punkt. Mówi: Tomek, nie zrób z mieszkania miejsca magazynu. Magazynu, jakoś tak powiedziała. Żeby nie zawiesić różnymi rzeczami, obrazkami i pamiątkami ze świata, bo to też nie o to przecież w życiu chodzi. Jedno jest pewne. Pogoda na początku roku w Tunezji jest tak nieprzewidywalna, że nie wiadomo, czy zakładać kalesony, czy ich zwyczajnie w sieci nie zakładać. My wolnym krokiem sobie uciekamy już od tej turystycznej wrzątki i idziemy, moi drodzy, zobaczyć bunkier z II wojny światowej. Ciekaw jestem konstrukcji tego, co z niej zostało. Ale zobaczcie, jaka miejscowa tutaj po drodze. O kurde. Rozciąga się Tunis tutaj po prawej stronie, ale powiem wam też szczerze, że chyba pierwszy raz tutaj w stolicy widzę tak dużo turystów. Wcześniej jakoś oni nie było ich widać. Czy to na Starym Mieście w Tunisie, czy tak ogólnie jak się chodziłem, szwendałem, nie było po prostu ich widać. Tutaj już w takim stricte turystycznym miejscu, tak. Odkrywamy. O, tutaj widzę, że ci, co odeszli, no to mają dobry widok na Morze Śródziemne. Oj, nosa bym pobił. Cmentarz muzułmański. Zobaczcie, jak zadbany. Na większości tablice marmurowe. Powiem wam, że tutaj w Turcji no to jest ogólnie na północy Afryki. Te cmentarze są takie, powiedziałbym, zróżnicowane. Zobaczcie, wylewka betonowa, tablice marmurowe. Tutaj nawet krzesełko. Wszystko się zgadza. Wszystko z zachowaniem szacunku i czci. No, a tu idealne miejsce na namiot. Nie ma co tutaj ukrywać. Ale błękit wody, no po prostu mistrzostwo. Ten bunkier będzie wspaniałym miejscem, żeby zdjąć kalesony, ale też wspaniałym miejscem, żeby opowiedzieć wam nieco o kampanii północnoafrykańskiej. II wojna światowa, 1940-1943 rok. Teże fortyfikacje między innymi służyły przed obroną, przed Niemcami, moi drodzy, i przed Włochami, którzy to chcieli zagarnąć tęże część Afryki, rzecz jasna, dla siebie i poszerzyć swoje terytorium. Każdy próbował swoich sił jak mógł. Włosi nawet w Libii próbowali, ale w Libii niestety im się nie udało, znaczy stety się nie udało, że tak powiem, bo Brytyjczycy ich pogonili. No i dobrze, że im się nie udało. Ty, jak do tego bunkra wejść? Kierowniku mój kochany! Jak się coś... O kurde, jaka tutaj jest stal. Panie drogi. Kochaniutki. Zobaczcie, jaka gruba ta. Przeciwpancerna. Cała łapa. Co ty, więcej niż ten. Ale grube. Zapraszam do środka. Halo? Żeby tam jakiegoś świra nie spotkać. Nie, tutaj nic nie ma oprócz syfu. Idealne położenie taktyczne. Ochrona wybrzeża. Proszę, tam jest latarnia morska jeszcze. Niestety wejścia pozasypywane. Uwielbiam takie miejsca, uwielbiam takie urbexy. To jest coś, co po prostu kocham. Może tutaj by się coś tędy udało wejść. Co nieco można tutaj zobaczyć. Zobaczcie, jaka wieża obronna do obserwowania. No niestety, ten bunkier jest splądrowany od A do Z. Jak tutaj widać. Jakieś wieszaki tutaj pozostały, ale widać, że to jest miejscówka lokalnych schadzek.
Nie ma tutaj już jakichś takich, wiecie, artefaktów, pozostałości. Wszystko powynoszone. To nie pomarańcz, to cytryna chyba taka. Kiedyś widziałem podobne do pomarańczy cytryny. Jest kwaśne jak pierun. To, co wziąłem przy ulicy. O kurde. Fu! Ale tutaj igły. Te igły są najgorsze. Słuchajcie, z takich ciekawostek to niestety dostałem z 2 miejsc, w których pokładałem nadzieję na wizę do Libii. Niestety nic się nie udało tam zrobić, więc siłą rzeczy 2 miejsca na razie informacyjne mi odpadają. W obrządku muzułmańskim trumny się, moi drodzy, nie używa. Co najwyżej do przeniesienia ciała. A to co to jest? To wygląda jak grobowiec z jakimiś tutaj po prostu rzeczami. Ciekawe. Kiedyś to widziałem w Pakistanie chyba. O, tutaj tak samo jest. Musiała być jakaś zasłużona persona. Wracamy do Mediny. Połazić sobie jeszcze uliczkami i poobserwować, jak to tutaj wygląda. No i ewakuacja. Kolejny raz przez cmentarz. Dawno na cmentarzu, drodzy Andrzeje, nie widziałem noszy pogrzebowych. Tak jest, to są nosze pogrzebowe i na tym właśnie, na tych noszach przenosi się ciało. A tu co to jest? Jakaś flaszunia chyba. Hazym. Nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia co to jest. Nie będę tutaj zgłębiał, ale musimy się stąd wydostać. Nosze pogrzebowe. Proszę. Dawno nie widziałem. Tak chodząc sobie po tych uliczkach mogę stwierdzić śmiało, że są tutaj rezydencje po prostu bogatszych ludzi, bogatszych, zamożniejszych, którzy mogą sobie pozwolić na dojeżdżanie 20 km do stolicy i posiadanie takiego domu tutaj. Cafe CD Cebuano. Jedna z bardziej znanych, salam alejkum, jedna z bardziej znanych miejscówek na herbatę. Zobaczcie ile lokalnych tutaj. Przypomina mi to miasteczko, takie miasteczko Czechuan w Maroku, niebieskie miasto. Zobaczcie, też już widać marinę. Lokalni bawią się przy lokalnej muzyczce. I chyba końcowy etap naszej, że tak powiem, wycieczki. Widać trochę, powiedziałbym, Azjatów. O, luksusowo tutaj. Bez 2 zdań. Ale miejscowa, co? Żeby mieć taką rezydencję letnią. Jesteśmy tutaj przy jakiejś starej pączkarni z 32. To jeszcze II wojnę pamięta. Zobaczcie, pączki na słodko. Tutaj szefu. Złoty 50. A, takie ciasto na głębokim oleju. Proszę. Żeby kierownik tutaj, wiecie, nie schudł. What is the name? What is the name? Bambaluni. A, bambaluni. Bambaluni. Ale kurczę, no piękne. So nice. Bambaluni. Jezu, jakie gorące. Normalnie. Czekajcie, żeby jakieś święte miejsce nie brać. Generalnie to jest normalny pączek w cukrze.
Na gorąco jest spoko, a jakby ostry to by była lipa. Moje pierwsze bambaluni w Tunezji. Kocham targowanie się w miejscach u Arabów w Afryce Północnej, w miejscach turystycznych. Ziomka pytam, ile za szalik? Ziomek mówi 60 wariatów, czyli dinarów. Ja mówię, no kręcę. Ja mówię tak, 15. On mówi, bracie, za 15 to nawet u Chińczyka ja tego nie kupię. Dam ci najlepszą cenę, 30. I jeśli znajdziesz u kogoś innego taniej niż za 30, to, mój drogi, daję ci ten szal za darmo. Ja mówię, bracie, nie ma czasu na takie myki-smyki. Nasza wycieczka, moi drodzy, po Sidi się zakończyła. Dojechałem tutaj do Tunisu. Poszedłem zrobić zakupy, jeszcze jakieś mandarynki, owoce, żeby mieć trochę na wzmocnienie. I przyznam szczerze, że kończy się dzień, a ja niestety odnośnie Libii mam, moi drodzy, złe wiadomości. Zero w sensie złe wiadomości, zero dobrych wiadomości. Jest lipa totalna i wszystko wskazuje na to, że ta wiza może przyjść za 2 dni, ta wiza dobrze może przyjść za 2 miesiące, a może nie przyjść w ogóle. Więc te informacje są rozbieżne. Lipa totalna. Lipa totalna, więc w kolejnym odcinku na pewno dowiecie się, co podjąłem, jaką decyzję. Czy jedziemy dalej, czy wracamy, czy może jakimś nie wiadomo jakim cudem wiza się urodzi. Nie mam pojęcia. Słyszymy się w kolejnym odcinku, szanowni państwo. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej. Pozdrawiam stałych bywalców. Serdecznie na kanale witam nowych bywalców, moi drodzy. I co, do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Jesteśmy w kontakcie. Zawsze jak mam chwilkę, to czytam komentarze. Pozdrawiam serdecznie wszystkie dobre dusze, które dają mi dobrą energię w komentarzach. Pozdrawiam was. Czołem.